Cześć dziewczyny, jeżeli się widzimy i słyszymy, to znaczy, że mamy 2022 rok. Wow, gratuluję, witam i życzę wszystkiego najlepszego. Zapraszam Was na mały relaks, miły, łatwy i przyjemny, czyli jak zwykle. A tym razem postanowiłam przytulić bombeczki, którym się w zeszłym roku, czyli w sezonie świątecznym, nie udało. Plany były, pomysły były, ale czasu zabrakło. Leżało sobie w kącie kilka takich bombkowych smutasków, każda z innej parafii i pomyślałam, chodźcie maleńkie, coś razem wykombinujemy. Śliczny papier ryżowy z ptaszkami oraz bombki 9 cm, akrylowa i plastikowa, a potem jeszcze przytuliłam 11. Okrągłe obrazki z ptaszkami wcale nie pasują na jajka, a na bombki siadają znakomicie. I moje bombkowe smutaski będą całoroczne i wielkanocne. Jeżeli papier ryżowy przyklejamy do bombki lub na bombkę, trzeba go ponadrywać kilka razy. Ja nadrywam mniej więcej 6-7 razy i wtedy znakomicie siada na każdą oblą powierzchnię. A tutaj mała przymiarka do bombek o średnicy 9 cm. Miód, malina, wszystko pasuje, czyli bierzemy klej do deku i przyklejamy. Jeżeli przyklejam papier ryżowy od wewnętrznej strony bombki akrylowej, kleju daję za dużo. Dzięki temu ten obrazek będę mogła jeszcze przez chwilę przesuwać, jeżeli się okaże, że nie wcelowałam obrazkiem dokładnie w to miejsce, w które planowałam. Ta za gruba warstwa kleju daje mi jeszcze przez kilkanaście sekund możliwość ślizgania obrazkiem po powierzchni, a gdy kleju dam akurat, to złapie mi natychmiast i już obrazka nie będę mogła przesuwać. A jeżeli przyklejam obrazek tak jak tutaj, czyli na zewnątrz bombki, to nie ma takiej potrzeby, bo dużo łatwiej nam jest wcelować obrazkiem w to miejsce, w którym ma się ostatecznie znaleźć. Porozrywane części obrazka przyklejam na zakładkę. W tej chwili te zakładki odrobinę są widoczne, ale gdy wszystko wyschnie, nie ma szans, żeby ktoś te rozdarcia zauważył. Plastikowa bombka po naklejeniu po prostu wysycha, natomiast suchy akryl wygląda w ten sposób. Papier robi się półprzeźroczysty i trzeba go podmalować na biało, aby znowu wróciły nam piękne kolory obrazka. Bardzo lubię ten moment podmalowywania, bo to taka nasza mała magia. Podmalowane, dadam, znowu wygląda pięknie. Podmalowuję wszystkie bombki akrylowe i zabieram się za okrągłe pudełko z łuby. To pudełko ma średnicę 16 cm i to także jest taki mój smuciak, który leżał w kącie jako pozostałość z zestawu dwóch pudełek, które kupiłam jakiś czas temu i wykorzystałam tylko to większe. Dorabiam niebieski, który jako tako pasuje do obrazka i maluję nim cały dół. A gdy góra wyschła, przyklejam obrazek. Dokładnie go pozycjonuję w miejscu, w którym ma być i potem już nie odrywam, tylko go podnoszę i przyklejam z prawej i lewej strony. A na środku będzie połówka medalionu akrylowego. Druga połówka jest całkowicie zniszczona i do niczego się nie nadaje, więc ta także dostała drugie życie. Kółeczko wycięłam z papieru i popsikałam klejem tymczasowym. Przyklejam na środku i zaraz wieczko ozdobię pastą. To jest pasta do modelowania. Akurat ta jest od Stamperii, ale jeżeli macie pasty od Pentartu, to działają dokładnie tak samo. A jeżeli efekt Wam się podoba, to możecie także użyć pasty Gesso. Efekt będzie może odrobinę inny, ponieważ pasta Gesso jest bardziej gęsta, ale myślę, że efekt będzie naprawdę także bardzo fajny. A to jest pasta do modelowania w aplikatorze. Troszkę zapomniany przeze mnie preparat, ale w tym roku w ramach testu i przypominajki zrobiłam sobie z nią bombkę. Ale zabrakło czasu na złożenie filmu dla Was. Spróbuję to wszystko poskładać do kupy i puścić tą bombeczkę w przyszłym sezonie, bo bardzo mi się spodobała. A na tych bombeczkach aplikatorem po prostu wyciskam takie nierówne kreseczki, bo chciałam uzyskać efekt bialutkiego gniazdka, które otacza rysunek. Powtórzę, że to miał być efekt gniazdka, bo może nikt z Was się nie domyślił, więc na wszelki wypadek podpowiadam. Gniazdko. Nad dołem pudełka troszkę się zastanawiałam, bo może szablon, może tylko chlapanie. No ale wiecie jak to ze mną jest. Lubię dodać coś od siebie, nawet jeżeli loty mojej twórczości nie są najwyższe. Namalowałam gałązki i postarałam się, żeby kolor gałązek był taki niebiesko-szary. Potem domalowałam troszkę listków granatowych
A na końcu super narzędziem, czyli patyczkiem kosmetycznym, dodałam troszkę takich białych kropeczek. One fajnie wyglądają, bo są nierówne i pasują do góry obrazka. Pasta wyschła i można wydobyć rowki. To nie ma być praca vintage, więc odrobinkę, naprawdę odrobinkę przyciemniam rowki rozwodnioną farbą i wycieram. Do nabłyszczania miejscowego można użyć różnych preparatów. Te polecam, ale na bombki najbardziej polecam konturówkę bezbarwną. Czemu? Ponieważ ona nie spływa podczas schnięcia. Drugi plus to konturówka nie rozlewa się na boki, jeżeli nałożycie jej za grubo. Lakier 3D w aplikatorze się dużo ładniej samopoziomuje, ale na bombeczkę naprawdę warto wybrać konturówkę, bo tutaj nic Wam nie spłynie. Papier z ptaszkami jest po prostu uroczy i pasuje do niego naprawdę wszystko. Przygotowałam sobie 3 takie zestawy, które uważam, że świetnie pasują. Po pierwsze romantyczny niebieski. Drugi zestaw na własne potrzeby nazwałam go zestawem folk. To jest rafia plus stempelek, który odcisnęłam w masie super lekkiej. A trzeci ostry czerwony to zestaw z pazurem. Dla tych, którzy lubią mocne akcenty w swoich nawet delikatnych pracach. Naprawdę ciężki wybór. Błękitny, ładny, folk całkiem ok. A wbrew pozorom czerwony świetnie pasuje, ponieważ na obrazkach są takie małe czerwone kropeczki. Ostatecznie na czerwony się nie zdecydowałam, ale gdyby on przeszedł kwalifikację, te kropeczki poprawiłabym farbą ciemniejszym czerwonym, takim, żeby idealnie pasował do chwosta i kokardki. Z boku wieczka koronka bawełniana przyklejana jak zwykle klejem na gorąco. Rafia oryginalnie wygląda tak, a ja z niej robię właśnie takie kokardki oraz chwościki. Błękitnego chwościka zrobiłam sama. Nawet na drugim kanale mam film, jak takie chwosty się robi, więc na wszelki wypadek podlinkuję Wam ten film pod tym wideo. Bardzo trudne wybory, wszystkie kokardki pasują i zupełnie nie wiem co wybrać. W filmie trwa to kilka sekund, ale tak naprawdę to 10 minut przykładałam te kokardki i zastanawiałam się, która wygląda najlepiej. A to jest zwykła bombka plastikowa i na matowej powierzchni nabłyszczałam ptaszka. Tak to ostatecznie wygląda. No dobra, sklejam wszystko do kupy, bo czas leci. I ostatecznie mój zestaw z zapomnianych zeszłorocznych smutasków prezentuje się tak. Zasadę doboru dodatków do bombek i pudełka miałam taką. Jeżeli bombka jest błyszcząca, to dostała dodatki eleganckie. A jeżeli bombka jest plastikowa, czyli matowa, otrzymała dodatki folk. A pudełeczko mi nie ułatwia, bo jest błyszczące i niebłyszczące, ale mimo wszystko doszłam do wniosku, że takie dodatki folk będą do niego fajniej pasowały. Kręcę pudełkiem, bo staram się Wam pokazać, że ptaszek w środku jest błyszczący, ale troszkę to średnio widać. A średnio artystyczny dół pudełka wyszedł mi tak. No i jeszcze bombeczki. Jak mówiłam, bombeczka jest błyszcząca, więc dostała elegancką kokardkę. A matowe, skromne bombeczki dostały nazwę folkusie. Chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na usytuowanie obrazka. On nie jest naklejony na środku bombki, jest przesunięty do góry. Starałam się, żeby ptaszek był na środku, a nie obrazek. I mimo tego przesunięcia wydaje mi się, że całość wygląda ok. Ten obrazek nie dochodzi do dołu, natomiast praktycznie dochodzi do górnej krawędzi bombki. No wiecie, nie musi być idealnie, najważniejsze, żeby się nam podobało. Czy ktoś podczas oglądania filmu wypił ze mną kawusię albo herbatkę? Jeżeli tak, to napiszcie, będzie mi bardzo miło.